Witajcie moi drodzy widzowie, chciałbym was zaprosić na kolejny ranking. Jak widzicie, ranking czarów, 183 czary i oczywiście ten ranking będzie podzielony na dwie części z tego względu, że on będzie pewnie długi. Sądzę, że jedna część pewnie będzie z 2 godziny, a druga między godzinę a półtora. Zatem jak będziemy oceniać magię? Jak sobie zerkniecie potem na kartę jakby czarów, tam jest pokazany też efekt jakby ulepszenia, czyli taki feralny, który może się oczywiście udać, nie udać, więc tam na niemiecko będziecie mieć opis, więc na to też będę zwracał uwagę, jakie na przykład ulepszenie wchodzi do każdego czaru. Jak skill jest przydatny, czyli to są skille oczywiście, które buffują nasze jakby jednostki, czyli zwiększają pancerze, przeciwnikowi zdejmują na przykład pancerze, dyscyplina, tak zwarciu. No i czary typu wiatr, wir, czyli czary, które zadają obrażenia. Również znajdą się czary, które leczą, więc będę zwracał na wszystko uwagę, to też będzie z mojego jakby zastosowania, doświadczenia podczas gry. Są czary, których na przykład w ogóle nie używam, bo sądzę, że są zbędne, albo po prostu nic nie dają i lepiej zastąpić to lepszymi czarami, które faktycznie coś dają. Więc mam nadzieję, że to będzie fajne, rzetelne. Ja na pewno się postaram to tak zrobić. Każdy może mieć też odmienne jakby zdanie odnośnie niektórych czarów, z tego względu, że każdy ma inny styl gry. Jak mój styl oczywiście gry znacie, ja mam bardzo agresywny jakby aspekt grania, nie zważając nawet czasem na ekonomię, atakując jedną armię, 3 armie i dlatego też na pewno czary na przykład typu, nie wiem, kometa, typu otchłań będą dla mnie zdecydowanie ważniejsze i mocniejsze niż na przykład czary, które gdzieś tam zdejmują przeciwnikowi, nie wiem, delikatnie pancerza, ewentualnie celność i takie rzeczy. Przejdźmy w takim razie do rankingu. Pierwszą naszym tutaj zaklęciem, czarem mamy stado zagłady. Stado zagłady ma ten plus, że działa na wszystkich wrogów, jest bardzo tanie. Oczywiście, jeśli będziecie zwracać uwagę, ile kosztuje czar, zwróćcie też na to uwagę, że to jest jakby takie, bym powiedział, surowe ilość many, którą musimy jakby wykorzystać na czar. Z tego względu, że mamy też oczywiście bonusy w niektórych frakcjach, w niektórych czarach, że na przykład te czary są tańsze, szybciej się na przykład odnawiają. Tu macie takie jakby bardziej bazowe i na bazowych będziemy oczywiście się opierali. Jeśli chodzi o stado zagłady, to jest znakomity czar, bardzo potężny. Zadaje dużo obrażeń, zadaje wszystkim obrażeniom. Dodatkowo zwiększa zasięg rzucania i dłuższy czas trwania, jeśli chodzi o ten efekt feralny. Dłuższy czas trwania spoko, zasięg też akurat do tego czaru wydaje mi się, że jest spoko, bo możemy mieć czarodzieja, który jest na przykład bardzo słaby i czasem lepiej nim po prostu lepiej nie podchodzić do walki. Więc jak dla mnie ten czar powinien być w jednych z najlepszych, bo jest bardzo tani, jest to czar początkowy, nie potrzebujemy wysokiego poziomu maga, żeby, czarodzieja, żeby rzucać tego zaklęcia, więc jak dla mnie zdecydowanie duży plus. Te czary też są w miarę tak poukładane względem hierarchii, czyli to jest powiedzmy pierwszy czar, potem mamy następny, więc na to też warto zwrócić uwagę, można to też wyłapać względem oglądania, ile na przykład many kosztuje jakiś dany czar. Przejdźmy w takim razie dalej. Ulepszone dzikie wcielenie Wyssana, czyli dzikie wcielenie Wyssana. Tutaj mamy duży bonus z tego względu, że dodany obszar, jakby efekt obszaru obszarowy, czyli wszystkie nasze jednostki w obszarze 35 metrów otrzymują ten buff. Buff jest bardzo dobry, bo po pierwsze zwiększa pancerz, po drugie zwiększa przebicie pancerza i siłę broni, więc moim zdaniem to jest bardzo fajne, użytkowe. Przydaje się w wielu gdzieś tam wariantach podczas bitwy. Możemy też zwrócić uwagę na to, że to też jest domena bestii. Wiadomo, domenę bestii możemy mieć w różnych frakcjach, nie jest to tylko powiedziane, że zwierzoludzie posiadają to, więc zdecydowanie moim zdaniem akurat ten czar powinien być. Ja osobiście wolę bardziej przeciwnika debuffować, czy zdejmować mu pancerz i coś takiego, ale jak dla mnie ten czar powinien się znaleźć w klasie dobrej, z tego względu, że też ma, jakbym powiedzieć, no jest bardzo tani. 8 many na takim czasie to jest fajnie. Czas trwania 19 sekund jest nie najgorszy. Gdyby był wyższy czas trwania, może bym też dał oczywiście to wyżej. Musimy gdzieś zwracać uwagę na to, że tych czarów jest naprawdę sporo tutaj w rankingu. I musimy dać każdemu, powiedzmy się, wykazać. Jak dla mnie zdecydowanie też czar, którego bym używał, jeśli chodzi o wcielenie, moim zdaniem bardzo dobry czar. Ale damy po prostu do dobrych, z tego względu, że mamy tutaj niestety efekt, no kurczę, w sumie zasięg jest dobry, no dobra, dajmy to do bardzo dobrych. Przejdźmy w takim razie dalej. Ulepszona, nieprzenikniona skóra pana. Czy nieprzenikniona skóra pana
To jest bardzo dobry efekt, bo mamy odporność fizyczną i obronę zwarciu. To jest bardzo przydatne, gdy na przykład mamy mniejszą armię od przeciwnika i staramy się wytrzymać, powiedzmy, pod naporem przeciwnika i, nie wiem, atakujemy go artylerią, strzelcami, czym tylko się da. Moim zdaniem to jest bardzo dobry czar, bo odporność fizyczna 20% to jest sporo. Jeszcze dostajemy też prędkość, czyli mamy też opcję na przykład, nie wiem, flankowania przeciwnika, choć czar bardziej jest, wydaje mi się, nałożony względem obrony. Jak dla mnie czar bardzo fajny, 31 sekund oczywiście też trwania, czas odnowienia jest nie najgorszy, 13 many na ulepszeniu oczywiście będzie pewnie mniej w standardzie, więc jak dla mnie też powinien się znaleźć czarem bardzo dobrym. Przejdźmy dalej. Ulepszona bursztynowa włócznia. Bursztynowa włócznia ma bardzo duże obrażenia, bardzo dobre przebicie pancerza, to jest na pewno duży plus. Zasięg 200 metrów jest nie najgorszy, mogłoby być oczywiście więcej. Jeśli chodzi o feralny efekt, tutaj ulepszenie daje nam przebicie pancerza większe, no to jak dla mnie spoko. 11 many. Ja osobiście rzadko kiedy używam czarów typu pokonania pod stronę bohatera, choć to czasem może się naprawdę przydać, gdy mamy słabego lorda, nie wiem, nie mamy żadnej jednostki przeciwko komputerowi, żeby pokonać mu tego bohatera, to faktycznie taka włócznia może się przydać. Choć ja osobiście, jeśli chodzi o bursztynową włócznię, umieściłbym ją raczej w takiej klasie średniej, bo z tego co mi się wydaje, mamy zdecydowanie lepsze czary do pokonania na przykład bohatera względem magicznych pocisków, bo też będę starał się zrobić w miarę równo względem każdej profy, każdej domeny magii, czy tam szkoły magii, więc jak dla mnie bursztynowa włócznia niech zostanie po prostu w klasie średniej. Klątwa Anarcheiry, no to jest fajne, bo chociażby obronna w zwarciu, atak w zwarciu to moim zdaniem jest najlepsze debuffy, które możemy wrzucić przeciwnikowi, bo jego armia staje się bardzo słaba. Czar, no większy obszar działania, czy działa na wszystkich, to jest na pewno bardzo fajne. Zasięg efektu 55 metrów. No moim zdaniem zasięg jest bardzo mocny, przepotężny i moim zdaniem ten czar zdecydowanie zasługuje na jeden z najlepszych z tego względu, że zdejmuje duży obszar przeciwnikowi, obronę i atak w zwarciu, a to jest moim zdaniem jedno z najważniejszych rzeczy, którą możemy wykorzystać. Zastanawiałem się, czy po prostu klątw nie rzucać jedno niżej, bo klątwa jaka klątwa? Klątwa fajnie, że przeciwnika osłabia, ale musimy mieć też oczywiście armię do tego, żeby pokonać przeciwnika. Ale sądzę, że ten możemy spokojnie umieścić w najlepszych z tego względu, że mana u niego jest po prostu śmieszna, która jest wymagana, bo 14 oczywiście pewnie zejdziemy do 8, 10, więc jak dla mnie zdecydowanie spoko. Ta celność to raczej bym nie zwracał na to uwagi. Moim zdaniem najważniejsze te pierwsze dwa, obrona zwarciu i atak zwarciu, to są najlepsze cechy w tym czarze, zaklęciu. Transformacja Kadona. No, przyzywa Manticore. No, jak dla mnie Manticora jest słabym zwierzęciem, 20 many, więc jak dla mnie, no ten zdecydowanie skill jest w jednych z najgorszych. Manticora po prostu jest słaba. Ona może gdzieś tam delikatnie zrobić jakiś chaos, ale bardzo szybko się podda, szybko wpada w furię. No jak dla mnie zdecydowanie nietrafiony czar. Jeszcze dodatkowo kosztuje bardzo dużo many, więc zdecydowanie nie. Widmo Mrocznego Rycerza. Czar fajny, bo daje nam oczywiście magiczne ataki, dyscyplinę, sieje terror, budzi strach i feralny efekt daje nam obszarowe. No to jest fajne, bo czas działania jest 32 sekundy, a czas odnowienia 29 sekund. No co jest dosyć, bym powiedział, śmieszne. Z tego względu, że rzucimy czar i zaraz jeszcze czar się nie skończy, a możemy go rzucić ponownie. No moim zdaniem to jest powiedzmy do przemyślenia. Choć ja osobiście, czy magiczne ataki, dyscyplina, siejąc terror, sądzę, że te zaklęcie mogłoby się znaleźć w dobrych, ale osobiście ja dużo tego zaklęcia bym nie używał, bo kurczę, no magiczne ataki spoko, dyscyplina spoko. Nie no, kurde, 8 many to kosztuje, to naprawdę jest bardzo tani czar. Nie no, używałbym tego czaru. W wyjątkowych sytuacjach, bo jeśli chodzi o moją strategię gry, ja mam trochę inną niż gdzieś tam powiedzmy bazowo się gra. Tak mi się chociażby wydaje, z tego co gdzieś tam zauważyłem. Więc dla mnie, dla mojego stylu gry może nie, ale dla większości osób może się to zdecydowanie dobrze przydać.
Przejdźmy dalej. Pijawka dusz. No pijawka dusz znakomita, ja osobiście uwielbiam ten czar. Dla mnie to jest taki must have, żeby czasem dobić bohatera, osłabić go, zdjąć mu właśnie tą dyscyplinę. To jest bardzo przydatne, na przykład gdy gram, nie wiem, królami grobowców, czy gdzieś tam jakimiś, nie wiem, szkieletami, nie szkieletami, to znakomicie się sprawdza, żeby na przykład Skarbranda szybko pokonać. Dla mnie na przykład bardzo fajny czar, też fajny czar właśnie na bohaterów. Na bohaterów potwory w większości się sprawdza. Jedynie co, ten feralny efekt moim zdaniem jest bez sensu, bo daje nam zasięg. No dobra, zasięg. Osobiście standardowo ma 200 metrów zasięgu, więc jak dla mnie 200 metrów zasięgu dla tego typu czaru jest wystarczająco. Więc jak dla mnie ogólnie czar jest bardzo dobry. Wrzuciłbym go do najlepszych, tylko ze względu efektu feralnego jest trochę do dupy, bo wolałbym mieć większe obrażenia niż większy zasięg rzucania. Dlatego umieszczę go w bardzo dobrych, mimo że czar akurat bardzo dużo wykorzystuję i go po prostu lubię. Przejdźmy dalej. Zagłada i mrok. To jest dobry czar, bo zdejmuje on oczywiście dyscyplinę. Dyscyplinę zdejmujemy nawet takim mocniejszym jednostkom, jest to naprawdę przydatne. Zasięg działania jest też 35 metrów w standardzie. Długi czas działania tego, bo 36 sekund jest naprawdę sporo. Jak dla mnie zdjęcie dyscypliny jest dobre, ale czy najlepsze? Nie sądzę. Wolałbym przeciwnikowi osobiście zdjąć pancerz, wzmocnić swoje jednostki, go po prostu zmiażdżyć, oflankować i zyskam o wiele więcej. Więc jak dla mnie zdecydowanie ten czar jest do klasy słabej. Nie wrzucę go do najgorszej z tego względu, że ten czar jest użytkowy i w wielu przypadkach może on się przydać, ale akurat ja sądzę, że albo inaczej, tego typu magia może być po prostu słabsza względem innych. Przejdźmy dalej w takim razie. Rozkład duszy. No czar przeze mnie uwielbiany z tego względu, że mamy tutaj efekt na wszystkich, mamy tutaj dłuższy czas działania i to jest właśnie bardzo dobra klątwa, bo zdejmuje ona oczywiście pancerz i siłę przeciwnika. Dla mnie ten czar powinien się znaleźć w albo bardzo dobrych, albo nawet najlepszych. Ja osobiście uwielbiam ten czar, używam go w bardzo wielu przypadkach, więc wrzucę go po prostu do najlepszych. Jest to też czar, który możemy bardzo szybko odblokować, to też jest na pewno duża zaleta i znakomicie niszczy przeciwnika w każdym z tego jakby rodzaju. Przejdźmy dalej. Ametystowe słońce Xerausa. No kurczę, to jest znakomity czar, bo to jest bardzo potężny wir. Dłuższy czas działania mamy akurat przy nim. Jedyny minus tego czaru jest taki, że nie mamy jakby panowania nad tym czarem. Jeśli chodzi o wiry, nie panujemy nad tymi czarami. One sobie czasem lecą w którą tam stronę sobie po prostu chcą. To jest na pewno minus, ale samo w sobie ametystowe słońce jest przepotężne, bo miażdży każdy typ jednostki. Te przebicie pancerza, które ona oczywiście posiada, no nie ma tutaj, no jedno z naprawdę z najmocniejszych zaklęć. Choć musimy zwrócić uwagę, że to jest jednak wir, więc ja bym osobiście wrzucił do bardzo dobrych, mimo że naprawdę używam go bardzo dużo, bo szczerze powiedziawszy ja mam wybrane takie 3-4 domeny, czy tam magię, szkoły magii, które mi najwięcej się gdzieś tam posiłkuje i najlepiej mi się sprawdzają w moim stylu gry. Ale ametystowe słońce zdecydowanie możemy dać w bardzo dobrych. Jedynie nie wrzucę do najlepszych ze względu tego, że my nie możemy jakby za bardzo panować nad tym, więc musimy zrobić do tego dogodną chwilę i nie zawsze da się to tak zrobić. Los Biuny. Los Biuny oczywiście fajne zaklęcie, tylko że to jest zaklęcie, które nie jest jakby masowe, więc za to zdecydowany minus. Ja osobiście dałbym do zaklęć słabych, z tego względu, że też jest bardzo drogie. No i czas trwania też nie jest jakiś wybitnie długi. Ja osobiście nie polecam tego zaklęcia. Wolałbym zdecydowanie rzucić słońce ametystowe, niż po prostu tego używać. Kaskadowy płaszcz ognia. No, kaskadowy płaszcz ognia, bardzo tani czar, daje nam powiedzmy obronę zwarcia, tak zwarciu nie najgorzej, ale jak dla mnie zdecydowanie nieużytkowy skill, ja osobiście go w ogóle nie używam. Nie widzę jakiegoś większego przeznaczenia do tego zaklęcia. Plus wrzucam dla słabych z tego względu, że jednak daje obronę zwarciu, atak przebijający, ale działa też na jedną jednostkę, jest tanie. No, powiedzmy, że to można gdzieś tam uznać, że wrzucimy po prostu do klasy słabej. Tych czarów jest naprawdę sporo i niektóre się wyróżniają na tle innych i o to mi chodzi, żeby też wyróżnić te czary, które naprawdę są bardzo mocne. Ulepszona kula ognia, no czyli kula ognia.
Ja osobiście kuli ogni nigdy nie używam. Jest to dla mnie zbędny czar, tym bardziej tor lotu tej kuli jest różny. Wymaga oczywiście też w celu zasięgu wzroku, to jest też minus. Zasięg powiedzmy nie najgorszy, ale jak dla mnie no zdecydowanie jest to skill, którego się nie powinno używać, więc wyląduje on w najgorszych. Przejdźmy zatem dalej. Mamy tutaj płonący miecz ruina. Płonąca taki magiczna, taki podstawowa siła broni zwiększona, obrażenia od ostrzału zwiększone. No to jest dobry czar, który można naprawdę gdzieś tam wykorzystać, z tego względu, że on też działa na wszystkie nasze jednostki. Czary, które działają na wszystkie jednostki są dobre. I dodatkowo czas trwania jest długi, tylko tutaj z efektu faralnego mamy to wydłużone, więc warto też zwrócić uwagę na taką drobnostkę. Jak dla mnie można by ten czar wrzucić do klasy średniej, z tego względu, że to nie jest zły czar, nie jest aż też taki drogim czarem, więc jak dla mnie zdecydowanie można to dać do klasy średniej. Ja osobiście mało go używam, bo mało gdzieś używam domeny ognia, raczej zaklęć ognia. Jeśli chodzi o zaklęcia ognia, w większości używam ściany ognia i oczywiście czerepu, do którego za chwilę właśnie przejdziemy. Płonący czerep. Czar, który miażdży wiele oddziałów, tylko problem jest taki, że nie wiem, czy w końcu naprawili to, czy nie naprawili, bo ostatnio gdzieś tam nie miałem czasu użyć tego czerepu. Kwestia tego, że ten czerep zadaje ogromne obrażenia, tylko że problem jest tego, że on sobie czasem leci gdzie tam chce, mimo że to wiatr. Więc tu jest trochę problem odnośnie tego, ale obrażenia, czar, cena tego czaru zdecydowanie do bardzo dobrych moim zdaniem powinna wskoczyć. Też możemy szybko odblokować ten czar, więc to też jest kolejna zaleta, że nie potrzebujemy jakiegoś maga na wysokim poziomie, więc moim zdaniem to też jest kolejna jakby zaleta tego czaru. Przejdźmy w takim razie dalej. Przeszywające pociski ognia. No fajny czar, bo ma oczywiście przebicie pancerza ogromne, bo w sumie największe. Liczba pocisków jest duża. Many może trochę dużo kosztuje mimo wszystko, ale dla mnie to jest dobry czar. Zdecydowanie polecam ten czar. Jest łatwiej też nim oczywiście rzucać, no bo to jest jakby powiedzmy taki ostrzał z góry, więc to jest na pewno zdecydowanie proste do obsługi. Co więcej o tym czarze można powiedzieć, no dzięki właśnie efekcie feralnym, jakby możliwości tego, zwiększa liczbę pocisków i większy obszar rażenia. Moim zdaniem znakomity efekt i za to też powinniśmy po prostu wynagrodzić to. Burza ognia. No burza ognia, czas trwania dzięki właśnie efektowi mamy zwiększone, więc mamy też tą szansę. Większe obrażenia. Obrażenia jako tako sama burza ognia ma duże, naprawdę ma duże, robi zniszczenie tak ogromne na polu bitwy. Tylko najlepiej oczywiście zrobić to na tej zasadzie, żeby nie stawiać za blisko oddziałów swoich, bo jak ta burza wjedzie w wasze oddziały, no to może być po prostu kiepsko. Ja osobiście bym powiedział, że burzę dałbym do bardzo dobrych, no bo jest bardzo podobny do słońca ametystowego, tylko wydaje mi się, że burza ma zdecydowanie większy obszar bicia, więc to za to pewnie dałbym po prostu plus. Uderzenie wiatru przechodzimy do tej oczywiście domeny niebios. Uderzenie wiatru jest fajne, bez bardzo tanie, zwiększa obrażenia, gdy mamy efekt, ok. Zasięg jest trochę smutny, bo 100 metrów to naprawdę trzeba gdzieś tam już podejść do tego przeciwnika, więc za to można by gdzieś dodać minus. Prędkość ruchu, promień. No moim zdaniem moglibyśmy to umieścić w takiej klasie średniej. Z tego względu, że jednak ten zasięg jest bardzo kiepskawy, ale samo zaklęcie też jest na samym początku do ogarnięcia, więc nie jest najgorsze. Te przebicie pancerza też nie jest najgorsze. Jak dla mnie zdecydowanie możemy wrzucić do... No, dobra, zostawmy to tutaj. Jeszcze się myślałem nad słabym, bo tutaj będzie naprawdę sporo ciekawych zaklęć, ale zostawmy w średnim. Harmonijna zbieżność. No, powiem szczerze, nie jestem zwolennikiem tego czaru, z tego względu, że on działa oczywiście na jeden oddział tylko. I to jest zdecydowany minus tego zaklęcia. I za to powinniśmy go umieścić w klasie słabej. Można to rzucić na oddział, który gdzieś tam, nie wiem, trzyma pierwszą linię i go gdzieś tam wzmacniać. Jeśli nie mamy żadnych innych lepszych zaklęć, to wtedy możemy wykorzystać te zaklęcie. Ale moim zdaniem to jest zaklęcie, którego się mało powinno używać.
Tym bardziej, że domena niebos to jest bardziej domena do, moim zdaniem, ataków niż do obrony, więc zdecydowanie dajmy po prostu w klasie słabej. Ulepszony piorun Uranona. No piorun, obrażenia, jak widzicie, ogromne. Zaklęcie jest bardzo tanie. Bardzo łatwo jest nim gdzieś tam uderzyć, nie jest to zaklęcie, które jest jakieś skomplikowane. Choć ja osobiście, patrząc na te wszystkie zaklęcia, to umieściłbym go w klasie średniej. Z tego względu, że to jest ostrzał. Zadaje on gdzieś tam powiedzmy jakieś obrażenia, ale pole uderzenia jakby tego ostrzału nie są takie duże. No jeśli mamy domenę niebios, to już tam znajdę chociażby 2 czary, które są zdecydowanie mocniejsze od tego piorunu i wykażą się zdecydowanie lepszym rozwaleniem armii na polu bitwy. Przejdźmy w takim razie dalej. Dalej mamy klątwę. Ta klątwa ma dużo plusów z tego względu, że pierwszym plusem też, że zdejmuje atak zwarciu, czyli jednostki przeważnie są bezużyteczne od przeciwnika. Zdejmuje pancerz, co nam ułatwia na przykład załatwienie tego przeciwnika, ale czas trwania jest bardzo długi, bo jeszcze feralny efekt nam wydłuża to. Mamy 50 sekund wtedy trwania, ale wpływa też na wszystkich wrogów. To jest duży plus, więc jak dla mnie można by to umieścić w klasie między średnią a dobrą. Z tego względu, że kurczę, wolałbym, żeby to jednak obronę zwarciu ściągało, a ja tak zwarciu niż pancerz. Pancerz jest takim, bym powiedział, śliskim tematem, bo dużo jednostek ma 80 pancerza, 100 pancerza, 60 i no nie czuję, powiedzmy, takiego dosyć mocnego przypływu, że zdejmiemy na przykład jednostce, co ma 100 pancerza, nie wiem, 30 pancerza. Jak dla mnie nie jest to zadowalająca, powiedzmy, różnica i raczej bardzo ciężko byłoby gdzieś to tam wykorzystać. Przejdźmy w takim razie do kometa Kassandory. Kometa przez wielu uważana za potężną. Ja osobiście zgadzam się z tym czarem. Jest to oczywiście potężny czar, jeden z najmocniejszych naprawdę czarów. Trochę długo może się ładuje do tego strzału, ale sam fakt jak uderzy, no to niszczy mnóstwo jednostek. Siła jest uderzenia ogromna, więc tutaj nie będziemy dużo o tym czarze mówić z tego względu, że on naprawdę sam w sobie jest potężny. Jeśli nie używaliście jeszcze tego czaru, zdecydowanie zachęcam do używania go. Przejdźmy w takim razie dalej. Łańcuch błyskawic. Czar, który jest potężniejszy niż kometa, tylko że nie możemy nad nim panować, bo jest jednak wirem. I tutaj teraz mam, powiedzmy szczerze, taki problem z tym. Dlaczego mam z tym problem? Czar jest dosyć tani. Czas trwania czaru jest długi. Jest naprawdę długi. 21 sekund to jest naprawdę sporo. Prędkość ruchu jest nie za duża, bo 2 metry na sekundę to powiedzmy, że nie jest aż tak dużo. I ja osobiście dałbym po prostu łańcuch do najlepszych. Z tego względu, że on jest tani. Po pierwsze, długo działa jeszcze. Przebicie pancerza jest ogromne. Ja osobiście uwielbiam ten czar, tylko go trzeba wykorzystać. Do niego trzeba naprawdę stworzyć dobre podłoże. Ale jak stworzymy dobre podłoże, nie ma mocniejszego czaru od tego czaru do uderzenia. Ja tak sądzę. Jest to oczywiście nawet poparte, że wiele bitew toczyłem. Ja uwielbiam bawić się magią w Warhammerze, więc ja dużo się bawię tą magią i dużo testuję. Moim zdaniem to jest znakomity czar, tylko do niego trzeba zrobić dobre podłoże. No i robi naprawdę sieczkę. Przejdźmy w takim razie do domeny życia. Domena życia, moim zdaniem, nie jest to moja ulubiona domena. Z tego względu, że nie ma tutaj czarów, za którymi, powiedzmy, jakoś mega przepadam, ale uczciwie to rozwiążmy. Przebudzenie drzew. Czar bardzo tani, duży obszar wybuchu. Przebudzenie drzew daje oczywiście przeciwnikowi, zdejmuje prędkość. Dobre, żeby gdzieś tam przeciwnika spowolnić. Można to wykorzystać na przykład przy elfach zdecydowanie. Przy Bretonii, no tak już powiedzmy mniej. Moim zdaniem taki bym powiedział raczej szrot. Nie używałbym osobiście tego. Nie widzę w ogóle przeznaczenia do tego zaklęcia. Jak dla mnie, nie, po prostu nie. Krew życia, znaczy krew ziemi, znaczy w sumie życia, no bo będziemy leczyć. Czar dobry, bo czar w miarę tani, czar bardzo początkowy. Efekt nam zwiększa możliwość Znaczy w sumie tutaj mamy dłuższy czas trwania, no 14 sekund jest nie najgorzej, ale moim zdaniem przy czarach leczących, które oczywiście tutaj się znajdują w tych wszystkich czarach, no to znajdziemy lepszy czar zdecydowanie niż to.
Dlatego muszę tak surowo to ocenić i wrzucę to do klasy słabej. Z tego względu, że kurczę, no nie widzę tego czaru za specjalnie na polu bitwy. Zasięg efektu 35 metrów. Gdyby może ten zasięg miał 55 metrów, byłoby dosyć ciekawy jak dla mnie. Frakcje, które gdzieś tam używają tej domeny, są też takie bardziej frakcjami do ataku niż do obrony. Więc tutaj też ten efekt można by gdzieś mniej wykorzystać. Jak dla mnie powiedzmy ok czar, ale nie jest to raczej czar, którego bym gdzieś tam używał i patrząc na względzie wszystkich czarów, które się tutaj znajdują, zaklęć, no moim zdaniem nie przemawia to do mnie w ogóle. Cierniowa tarcza. Cierniowa tarcza to jest kolejny czar, który do mnie nie przemawia. Mamy tutaj oczywiście odbicie obrażeń w zwarciu, co można wykorzystać na wiele sposobów, ale też efekt jest rzucany tylko na jedną jednostkę. I to już na przykład strasznie skreśla jak dla mnie ten czar. Jeśli chodzi o feralny efekt, no tutaj dostajemy premię do odbicia obrażeń w zwarciu, większy wpływ na obrażenia w walce w zwarciu, ale jak dla mnie to też jest czar na poziomie słaby. Przejdźmy dalej. Ciało w kamień. Czar, który daje bardzo dużo odporności fizycznej. Efekt feralny, czy jakby przy ulepszeniu mamy dłuższy czas trwania, ale jest jeden problem. Rzucamy to tylko na jedną jednostkę i to moim zdaniem strasznie wyklucza ten czar. Z tego względu, że rzucenie na jedną jednostkę efektu jest bardzo słabe jak dla mnie, więc niestety ten czar znajdzie się w akurat powiedzmy słabych. Ja nie lubię efektów, które są rzucane na jedną jednostkę, bo rzadko z tego powiedzmy korzystam. I dlatego też oceniam te czary na dosyć słabe, bo zastosowanie tych czarów jest moim zdaniem dużo gorsze względem wrzucenia na parę jednostek. Chociażby dajmy sobie taki przykład. Walczymy z 3 armiami, mamy jedną armię, staramy się piechotą utrzymać jakiś tam front. Rzucimy na jedną jednostkę i co? Jeden front utrzymamy, a padną 2 kolejne, więc moim zdaniem to jest na przykład duży minus. Ten czar możemy wykorzystać jedynie do rzucenia na bohatera, na wyjątkową jednostkę, na której pokładamy wiele nadziei i tylko tyle. No nic więcej z tym czarem nie możemy zrobić niestety, więc moja decyzja po prostu jest taka. Przejdźmy dalej. Odrodzenie. Odrodzenie to jest czar, który leczy. Tylko znowu tutaj jest jeden mały problem, ale mamy znowu z drugiej strony inną rzecz. Ten czar leczy 1,2%, tak? To jest sporo i leczy przez 26 sekund, więc wyleczy 30 powiedzmy procent, więc jak dla mnie dużo wyleczy. Więc ten czar można by wrzucić gdzieś tam wyżej, powiedzmy do klasy średniej. Jest to też czar, który kosztuje wiele many, więc na to też zwróćmy oczywiście uwagę, ale też odejmuje tylko jedną jednostkę, więc to jest też ważne. Przejdźmy w takim razie dalej. Mieszkańcy podziemi. Oczywiście jest to wir. Liczba pocisków jest duża. Obrażenia na sekundę są spore. Mamy tutaj nawet nie najgorszy zasięg, bo 200 metrów zasięgu. Większy wpływ na szybkość dla naszych jednostek. Moim zdaniem to też jest drogi czar, więc ja osobiście umieściłbym w takiej klasie średniej. Ale tak z dużym naciskiem. Ja osobiście, tak jak wam mówiłem, domena życia nie jest to domena moim zdaniem bardzo potężna. Ma czary, które możemy wykorzystać w jakichś momentach, ale względem na przykład takiego szerszego zastosowania, względem na przykład wszystkich czarów, wychodzą bardzo słabo. Jeśli chodzi o samą domenę, wychodzą w miarę, ale jeśli chodzi względem porównania z innymi domenami, z inną magią, to wychodzą naprawdę słabo. Płonące wejrzenie Szema. No, to jest dobry czar, bo zadaje mnóstwo obrażeń, jest bardzo tanie, bardzo fajny zasięg zadania obrażeń. Ja osobiście wejrzenie dałbym do dobrych, bo to jest nawet dobre do likwidowania bohaterów. To się nawet gdzieś tam sprawdza, więc moim zdaniem możemy to spokojnie zostawić. Tym bardziej, że to jest domena światła, która gdzieś się tam opiera właśnie na wzmacnianiu, na zatrzymywaniu przeciwnika i gdzieś tam polowaniu na bohaterów. Więc jak dla mnie ten czar akurat jest fajny, często gdzieś go tam używam, do pokonania bohaterów naprawdę się sprawdza, a czasem się zdarzy tak, że nie mamy dobrej jednostki do pokonania bohatera, czy tam lorda, potwora, więc jak dla mnie zdecydowany plus. Ulepszona ochronę pcha. No to jest dobre, bo daje nam pancerz, obronę zwarciu i wrzucamy to na wszystkie jednostki, bo feralny efekt daje nam to jak właśnie. Problem jak feralny efekt nie wejdzie, i po prostu, znaczy feralny efekt wejdzie i jakby nie wejdzie nam ten bonus, to już wtedy będzie zdecydowanie gorzej. Ja osobiście umieściłbym to raczej w takiej klasie średniej, bo jest to przydatne, jest to dosyć tanie, ale wydaje mi się, żeby do klasy dobrej, no to czegoś mi tutaj po prostu brakuje.
Przejdźmy w takim razie dalej. Sieć Ametohoka. No to jest fajne, bo tak naprawdę zatrzymuje przeciwnika. Można to wykorzystać na przykład na zatrzymanie potworów, zatrzymanie jakichś latających, bo jak dobrze pamiętam, na latających też to oczywiście działało, bo nie mamy tutaj jakby wyznaczonego, bo też są czary, które mają wyznaczone, że działają tylko na latające jednostki, a działają tylko na jednostki na ziemi, więc zwracajcie też uwagę oczywiście na to. A jeśli chodzi o tą sieć, ona działa i tutaj, i tutaj. Nie ma jakby ogranicznika. Problemem może być tylko zasięg, bo zasięg jest 100 metrów i jest to trochę, bym powiedział, problematyczne. I czar też, powiedzmy, do najtańszych nie należy, ale działa na wszystkie jednostki. Gdy mamy takie jednostki, nie wiem, które, albo inaczej, gdy mamy frakcję, która używa strzelców, używa dużo artylerii, to takie zatrzymanie to jest naprawdę dobra rzecz. Więc tutaj dużo osób pewnie by powiedziało, że to naprawdę jest dobry czar. Ja osobiście też bym go wrzucił do dobrych czarów, bo to jest dobry czar. Tutaj możemy zawsze taniej jakby rzucić ten efekt i jeśli chcemy upolować jednego lorda, samego potwora, to wrzucimy po prostu bez tego efektu i zatrzymamy tylko jedną jednostkę. Więc jak dla mnie zdecydowanie dobre zaklęcie po prostu. Światło bitwy. No zaklęcie, które daje nam niezłomność. No powiem tak, niezłomność na pewno dobra, tym bardziej na jakichś poziomach legendarnych, gdzie tej dyscypliny w jednostkach jest mało, komputer zdecydowanie mocno się trzyma, to te zaklęcie można wykorzystać. Też nie jest jakieś za specjalnie drogie, więc jak dla mnie zdecydowanie można to dać do klasy dobrej, bo można to faktycznie wykorzystać podczas bitwy i gdybym gdzieś tam dużo grał, ja akurat mało grałem gdzieś tam domeną światła, więc tych czarów powiedzmy gdzieś tam mam jakieś doświadczenie, ale nie aż takie wysokie jak z niektórych gdzieś tam domen, czy tam magii po prostu. Przejdźmy w takim razie dalej. Dalej mamy zakrzywione czasu pirony. No, to jak dla mnie, kurczę, powiem wam szczerze, raczej do klasy takiej słabej. Daje nam to atak zwarciu, daje nam to prędkość. Może się to gdzieś przydać do jakiejś tam jednostki, która będzie szarżować, flankować, to ok. Ale do jakichś takich większych zastosowań sądzę, że nie. No moim zdaniem nie. Tylko, że 55 metrów też jest zasięgu. Dobra, to dajemy to do średniej, bo możemy faktycznie wykorzystać to do jakiejś kawalerii, możemy to wykorzystać do piechoty, która ma zaraz oflankować, do piechoty, która walczy. No wiadomo, jak walczy już w zwarciu, no to ta prędkość raczej nic im nie da, ale zawsze to jednak coś mieć, a nie mieć. No czar też jest powiedzmy w miarę tani, więc ulepszone wygnanie, czyli kolejny wir. No czas trwania jest ładny, promień jest nie najgorszy, większe obrażenia, no przebicie pancerza też powiedzmy nie najgorzej. Jak dla mnie ten wir mógłby wylądować w klasie średniej, tylko że ta mana jest bardzo droga i no tutaj na tą manę zwróciłbym zdecydowanie uwagę. Palące zagłada, czyli znakomite zaklęcie z domeny metalu. Ja osobiście uwielbiam ten czar, bo zasięg jest fajny, obrażenia od wybuchu, obrażenia dystansowe no są bardzo fajne, tych pocisków jest naprawdę dużo. W większości jak rzucicie te zaklęcie na jakąś tam piechotę, to ta piechota szybko się rozpada. Też to jest zaklęcie, które jest z pierwszego poziomu od razu, więc jak dla mnie zdecydowanie bardzo dobre zaklęcie. Gdy gracie Baltazarem, to macie to zaklęcie za friko, czy tam za 1 many, to już w ogóle można poszaleć. Więc jak dla mnie bardzo dobry ostrzał, jeden z najlepszych ostrzałów prawie w tej grze. Ulepszona plaga rdzy. No plaga rdzy jak dla mnie niestety wyląduje w najgorszych. Z tego względu, że to nie daje nam bonusa do wszystkich jednostek, znaczy bonusa, no przeciwnikowi nie zdejmuje we wszystkich jednostkach pancerza, a że zdejmie jednej jednostce pancerz, to jak dla mnie nie jest powiedzmy jakiś szał. Jedyny plus na pewno, że mamy czas trwania. No to jest dobre, bo czas naprawdę jest bardzo długi i czar jest bardzo tani, ale nic poza tym. Dla mnie raczej taki nieużytkowy czar. Można to jedynie wykorzystać właśnie względem pokonania gdzieś tam tego bohatera, mocniejszej jednostki, ale nic poza tym. Złote ogary Gehenny. Złote ogary Gehenny mają bardzo ładne przebicie. Bardzo ładnie się gdzieś tam przebijają przez przeciwnika. Czas trwania jest ładny. Promień jest też elegancki. Zasięg jest powiedzmy taki sobie. Ale jak dla mnie możemy wrzucić je akurat do klasy średniej. Ja osobiście używam tego czaru. Fajnie się sprawdza. Jest czasem naprawdę przydatny czar. Więc przejdźmy w takim razie dalej.
Błyszcząca opończa. No, opończa jest fajna, bo jest jednak masowym czy zaklęciem, więc działa na wszystkie jednostki sojusznicze do 35 metrów. Czas działania jest też ładny. Tylko że dostajemy sam pancerz. No i tutaj ja skromnym swoim zdaniem bym powiedział, że dodanie tylko pancerza dla moich jednostek to nie jest coś, co bym raczej potrzebował. Można to wykorzystać na wiele sposobów, dlatego rzucę to do klasy słabej, ale nie sądzę, żebym dużo tego używał. Naprawdę musiałoby być to wyjątkowa sytuacja, a też jeśli są zaklęcia tylko pod wyjątkową sytuację, to ja też oceniam je niżej, bo są po prostu mniej wykorzystywane, albo czasem się nawet o nich zapomni. Ulepszona transformacja ołowiu. No to jest dla mnie na przykład już czar zdecydowanie dużo ciekawszy. Dlaczego? No podstawowa siła broni minus 60%, atak zwarciu ściągnięty, zasięg działania no standardowo 35 metrów, czas trwania bardzo długi i to na przykład dla mnie już jest czar do klasy zdecydowanie dobrej, bo zdejmujemy przeciwnikowi sporo ataku. Gdy gdzieś go tam otoczymy, wiadomo, lepiej użyć jakiejś komety i rozwalić mu tą jednostkę, niż ją, powiedzmy, osłabiać, ale czasem zdarzy się tak, że nie mamy możliwości, nie mamy takiego czaru i takie osłabienie przeciwnika zdecydowanie przeciwnik to oczywiście odczuje. Staje się, powiedzmy, on nic nam nie będzie za bardzo robił, więc będzie dużo słabszą jednak tą jednostką, więc jak dla mnie to jest przydatne zaklęcie. Przechodzimy do ostateczna przemiana. Gdy gramy Baltazarem, to zdecydowanie jeden z najlepszych czarów. Na pewno zaleta tego czaru to jest to, że jednak 35 metrów działania i zadaje wszystkim obrażenia. No moim zdaniem zdecydowanie to jest i tak jeden z najlepszych czarów, bo ten czar jest łatwo nad nim jest zapanować. Nie jest to czar, który jest wirem i będzie się gdzieś tam toczył, nie jest to czar wiatru, jest to po prostu obszar, na którym zadajemy obrażenia ogromne. 16 czas trwania, no to mogłoby być trochę dłuższe, ale jak sobie przemnożymy te 16 i ustawimy gdzieś dużo jednostek przeciwnika, to jest naprawdę znakomity czar. Tak samo, gdy grałem Baltazarem, to ten czar był non-stop u mnie w zasięgu, non-stop tym nawalałem i niszczyłem wszystko, co było na swej drodze, więc jak dla mnie zdecydowane plus. Przejdźmy w takim razie do domeny cienia. Jedna z moich też ulubionych domen, tajemny duch Melkota. No powiem wam szczerze, ten czar jest dobry, bo obrażenia ma naprawdę znakomite, czas trwania jest nie najgorszy. Jest to też czar z pierwszego jakby poziomu od razu, który możemy rzucić, więc to też jest zdecydowanie moim zdaniem duży plus. Ale w późniejszym etapie gry, gdzie mamy już domenę śmierci i mamy jakieś inne czary, to już raczej ten czar jest rzadko używany. Wrzucę to oczywiście do klasy średniej, bo widzę to zastosowanie względem mocniejszej jednostki na początku gry, gdzie mamy problem z jedną jednostką, a przeciwnik ma resztę armii słabą, to wtedy można zdecydowanie to wykorzystać. To jest raczej zaklęcie, które też rzucamy na większość przeciwników. Zwracajcie sobie ewentualnie uwagę czasem, czy to jest niska skuteczność przeciw pojedynczemu przeciwnikowi, bo to też są ważne moim zdaniem rzeczy, żeby nie wrzucać tych czarów głupio i nie tracić po prostu many. Czarami możecie wygrać prawie każdą bitwę. No wydaje mi się, że nawet każdą bitwę. No chyba, że będzie miał same potwory, no to wtedy jak będziemy mieć słabą szkołę magii, to będzie problem. Ale tak w większości jest w miarę dobrze. Ulepszony bezwład. No zdecydowanie tutaj raczej dupa. Dlaczego dupa? No bo wrzucamy to tylko tak naprawdę na jedną jednostkę, ale dobra, rzucamy to na jedną jednostkę, ale jest to powiedzmy zastosowanie dobre, bo obrona zwarciu, atak zwarciu, czyli przeciwnik jest powiedzmy zneutralizowany bardzo. Możemy szybko wykończyć tą jednostkę, czy tam tego bohatera, na którego to rzucimy i też czasem rzucę to zaklęcie. Rzadko, że rzadko, ale czasem rzucę i może to też się gdzieś przydać. Przejdźmy w takim razie dalej. Osłabienie wroga. No to jest, powiem szczerze, zaklęcie tanie, to jest na pewno gdzieś tam plus. Zasięg rzucenia jest fajny, zasięg efektu też jest dobry i mamy tutaj dodany efekt obszarowy. No, dodany efekt obszarowy zdecydowanie podbija w klasie te zaklęcie. Ja osobiście bym mógł rzucić te zaklęcie do klasy średniej, z tego względu, że dużo temu przeciwnikowi powiedzmy odcina. Najważniejsze moim zdaniem jest ta dyscyplina niż ten pancerz, a 8 dyscypliny to czasem wywoła u przeciwnika poddanie się, więc na to warto zwracać uwagę. Tym bardziej, że komputer często na wysokich poziomach trudności, na niskiej dyscyplinie się utrzymuje, to jest taki czar, żeby gdzieś go tam powiedzmy złamać szybciej.
I też jest obszarowe, to jest zdecydowanie największy plus tego wszystkiego. Wahadło półcienia. No wahadło, no kurczę, no kto nie uwielbia tego wahadła, to po prostu ja nie wiem. Wahadło, które niszczy większość oddziałów. No chyba, że oddziały mają bardzo dobrą odporność na magię, no to wtedy jest zdecydowanie problem. Ale tutaj ulepszone te wahadło ma większe przebicie pancerza, co miażdży mocno naprawdę jednostki. Ja osobiście wahadło dam do najlepszych, bo wahadłem jest łatwo sterować. I wahadło też szybko gdzieś można otrzymać. Dla jednostek, które mają na przykład słabszy pancerz, to wahadło jest po prostu no, śmiercionośne i zbiera tak ogromne żniwa, że no, rzadko które zaklęcie robi większe tak naprawdę żniwa. I wahadło jest bardzo dobre do atakowania przeciwnika, gdy na przykład przeciwnik spodziewa się posiłków. Możecie wtedy ustawić tak jednostki, że wahadło zniszczy mu całą armię. Za jednym uderzeniem czy 2 uderzeniami wahadła nie ma całej armii po całej długości. Więc kurczę, no tutaj zdecydowanie mój faworyt. Ja tej nie ma opcji, żebym wahadło dał niżej. Wahadło naprawdę jest potężne. Przejdźmy w takim razie do otchłań cieni. Och, otchłań cieni, o Jezus, ach, te wspomnienia cudownego zaklęcia. Otchłań cieni to moim zdaniem jest chyba najmocniejsze zaklęcie, jeśli chodzi na masowo na przeciwnika. I nie ma chyba mocniejszego zaklęcia. Tutaj dostajemy przy efekcie większe obrażenia przebicia pancerza. Już bez tego nawet ma ogromne przebicie pancerza, więc nawet bez tego może spokojnie gdzieś tam niszczyć większość armii. Jest to jeden z moich ulubionych zaklęć. Tym bardziej, że to niszczy, tak jakbym powiedział szczerze, każdą jednostkę. Nie ma jednostki, która przeżyje to. No chyba, że to jest potwór, no to potworowi powiedzmy gdzieś tam dużo to nie zrobi. No ale standardowo rzadko kiedy ja używam osobiście zaklęć pod bohaterów, pod potwory, bo w większości mam jednostki pod to przygotowane i to też jest dobra strategia, bo wtedy skupiacie się na przykład jednostkami względem, żeby zatrzymać przeciwnika i go obić czarami, a macie też jednostki, które spokojnie pokonują bohaterów, czy tam lordów, potwory i wtedy gra wam się zdecydowanie wygodniej. Przejdźmy w takim razie. Brzytwa umysłu Okama. No na pewno dobre względem jednak bonusów, bo 50% siły broni, przebicia plus magiczne ataki i wszyscy przeciwnicy, znaczy wszyscy sojusznicy to dostają, to jest zdecydowany plus i kwota tego zaklęcia jest naprawdę mała, więc to zdecydowanie jak dla mnie można to nawet wrzucić do najlepszych, bo to naprawdę wzmacnia mocno jednostki. Zasięg rzucania też spoko, że możemy z daleka to wrzucać, nie musimy gdzieś tam toczyć blisko bitwy. To jest właśnie przydatne zaklęcie, żeby wykańczać mocniejsze jednostki. I jak dla mnie zdecydowanie powinno się to znaleźć w klasie najlepszej. Przejdźmy w takim razie dalej. Wejrzenie Morka, czyli duże ła, jeśli chodzi o magię. Wejrzenie Morka, fajne gdzieś tam ma obrażenia, 5 tych pocisków, ale jak dla mnie, choć ten zasięg jest bardzo duży do rzucania, no dobrze, wejrzenie dajmy sobie tutaj w klasie dobrej. To jest dobre przeciwko jednemu przeciwnikowi, czyli gdzieś tam uderzyć w tego bohatera. Jest to zaklęcie też oczywiście tanie, więc to są gdzieś tam te zalety tego wszystkiego. Jedyny minus to, że wymaga właśnie celów zasięgu wzroku. No to jest gdzieś tam większy problem, ale tak to większych problemów moim zdaniem do tego zaklęcia nie posiadamy. Rozwalacz mózgu. No, eksplozje są fajne, eksplozje są bardzo przydatne, obrażenia są, bym powiedział, dosyć zgrabne, ale też cena jest bardzo zgrabna, bo jest bardzo tanie te zaklęcie. Nie można gdzieś go tam poużywać. Moim zdaniem możemy to umieścić w klasie dobrej, bo naprawdę zaklęcie jest bardzo tanie. Dużo osób się zdziwi, dlaczego piorun jest niżej, a to jest wyżej. No z tego względu, że jest to zaklęcie tańsze, zaklęcie, które ma, no kurczę, w sumie, no to dajmy to też na tej zasadzie. Wydaje mi się, że to będzie dosyć uczciwe. Przejdźmy w takim razie dalej. Pięści Gorka. To jest minus na pewno za to, że to jest rzucane tylko dla jednej jakby jednostki, więc wdamy to do klasy słabej. Z tego względu, że rzucanie dla jednej jednostki takich powiedzmy bonusów to przeważnie jest raczej do potworów, do lorda. Do niczego więcej to się nie nadaje. Rzucenie tego raczej do jednostki piechoty, to nie widzę tego większego zastosowania, więc nie ma co nawet tutaj chyba więcej mówić o tym zaklęciu. Teraz zgłówki, czyli zionięcie. Zionięcie są fajnymi zaklęciami, bo możemy sobie ładnie to ustawić oczywiście i to jest zdecydowany plus tego zaklęcia. Że jednak gdzie ustawimy, tam po prostu leci. Promień jest fajny, prędkość ruchu jest nie najgorsza.
E, kurczę, powiem wam szczerze, że akurat to bym chyba umieścił do klasy, chyba do klasy słabej. Wydaje mi się, że te zaklęcia, co są wyżej, są zdecydowanie mocniejsze. A to, no tutaj nie mamy przebicia pancerza i to mnie trochę boli. A ja osobiście lubię czasem te przebicie pancerza jednak mieć w tym zaklęciu. Więc umieszczę w klasie słabej. Teraz kolejny to jest idziem. No idziem jest fajne, bo idziem daje dużo ataku. Jakbyśmy grali takimi dzikimi orkami i dalibyśmy jeszcze im tyle ataku, to zdecydowanie będzie chaos na pustkowiach. Więc to jest na pewno duży plus. Zasięg mógłby być większy, na przykład 55 metrów, więc szczerze powiedziawszy to wzmocnienie wrzucę do klasy słabej, bo daje nam tylko atak. Tylko i aż, ale zasięg jest mały. Ja bym chciał oczywiście większy ten zasięg i wtedy bym to dał do klasy średniej. Stopa Gorka. No stopa Gorka to jest coś, co każdy uwielbia i normalnie obrażenia są ogromne. Zasięg, czyli promień tego uderzenia też jest bardzo duży. Więc to na pewno zaklęcie powinno znaleźć się w klasie dobrej albo bardzo dobrej. Choć ja osobiście, jak mam być szczery, sądzę, że te zaklęcia, co mamy wyżej, zadają o wiele większe obrażenia niż stopa Gorka. Z własnego doświadczenia po prostu wiem, jak to wygląda w praktyce. Więc zostawię po prostu stopę Gorka w klasie dobrej. Tutaj mamy efekt zwiększania właśnie obrażeń od wybuchu i przebicia pancerza. Przejdźmy w takim razie dalej. Odstępne zgnięcie. No, powiem szczerze, zaklęcie raczej szału nie ma, tylko jest na pewno plusem to, że jest bardzo tanie, więc za to można gdzieś by nawet rzucić, powiedzmy delikatnie wyżej. Do klasy słabej możemy to wrzucić z tego względu, że jednak koszt tego zaklęcia jest, bym powiedział, bardzo tani. I zdecydowanie to plusuje nad tym zaklęciem. I czas trwania tego zaklęcia jest długi, zasięg rzucenia jest spoko, ale to jest zaklęcie, które też rzucamy tylko jednej, pamiętajcie, jednostce i to jest raczej też jednostce, która gdzieś tam walczy może z jakimś mocniejszym przeciwnikiem, a tak nic poza tym. Mściwe spojrzenie. Mściwe spojrzenie jest bardzo podobne do uderzenia z wejrzenia Gorka, więc możemy je umieścić na tym samym poziomie, z tego względu, że czas, powiedzmy zasięg jest powiedzmy wszystko to samo. Nie ma tutaj jakichś powiedzmy większych różnic, jedynie tamto wejrzenie ma większy zasięg uderzenia, bo tam akurat efekt feralny zwiększa to. Ale tak poza tym to jest bardzo podobne zaklęcie, więc jak dla mnie możemy umieścić w tym i będzie to w miarę uczciwie. Gork to naprawi. No zaklęcie, które ja osobiście nie używam, z tego względu, że to zdejmuje tylko prędkość do szarży i premię do szarży. No ja osobiście, jeśli przeciwnik ma kawalerię, to tą kawalerię tak szybko neutralizuję, że nie mam potrzeby rzucenia tego zaklęcia. Więc ja na przykład osobiście oceniam te zaklęcie do klasy słabej, bo nie widzę, szczerze powiedziawszy, jakiegoś większego tego zastosowania. Gdyby na przykład orkowie mieli bardzo potężną, nie wiem, strzelców, bardzo potężne artylerię, to wtedy zdecydowanie widzę to, bo względem na przykład takiego Kislewu, które ma też bardzo dużo czarów, zaklęć do właśnie spowolnienia przeciwnika, ale za tym idzie na przykład bardzo potężna artyleria, bardzo dobrzy strzelcy i to jest na przykład już jakaś większa zasada, a tutaj nie, zdecydowanie moim zdaniem nie. Rzucę to po prostu do słabiej ze względu, że może się to faktycznie przydać, działa to też na wszystkich wrogów i jest tanie, ale do jakiegoś wykorzystania podczas bitwy, no nie, no po prostu nie. Przejdźmy w takim razie do męczące utrapienie. No to jest zaklęcie już na przykład dużo bardziej przydatne niż tamto, z tego względu, że zdejmuje atak w zwarciu, podstawową siłę broni przeciwnikowi, działa na wszystkich wrogów i to już można gdzieś by na przykład wykorzystać. Więc wrzucę to do klasy średniej, bo mana, którą musimy wykorzystać na tam klątwę jest żałosna, bo to jest tylko 8 many, to jest naprawdę mało. Pewnie można to sprowadzić do bardzo niskich wartości, więc jak dla mnie zdecydowanie klasa średnia jest ok. Osłona nocy. Otrzymujemy ukrycie i skradanie. To jest bardzo przydatne, bo oczywiście to w większości raczej do goblinów się gdzieś tam układa, ewentualnie jakichś orków, nie orków. To można wykorzystać w wiele sposobów. Czas trwania minuta to też jest powiedzmy nie najgorsza, 55 metrów zasięgu też spoko. Wrzucę to akurat do klasy średniej, bo ja widzę powiedzmy plusy z kradania się czy tam ukrycia, ale
Wiadomo, to jest tylko do raczej wykorzystania takiej taktyki, gdzie musimy faktycznie podejść do przeciwnika, zaskoczyć go, oflankować, do tego fajnie się gdzieś tam sprawdza, czy zaatakować mu tą artylerię, ale do jakichś dużo większych zastosowań nie. Ale widzę zastosowanie, widzę gdzieś tam przemysł tego wszystkiego, więc jak dla mnie zdecydowanie możemy tutaj wrzucić. Kolejne zaklęcie to mamy wir. Ten wir jest o tyle dobry, że rzuca on okropną klątwę, jak to by powiedzieli orkowie czy tam gobliny. Obrona w zwarciu przeciwnika na minus 24 na 22 sekundy, minus 30 pancerza, plus prędkość ma też zdjętą. Dodatkowo zadajemy obrażenia przez 22 sekundy, więc jak dla mnie czar nie najgorszy. Jest on trochę drogi mimo wszystko, ale ja bym osobiście wrzucił do klasy dobrej, bo zdejmuje też przeciwnikowi tą klątwą dużo. Więc jak dla mnie zdecydowany plus. Tylko tak jak mówię, tutaj jest problem, że to się jednak przesuwa w losowym kierunku. Więc to jest zdecydowany problem, że może to na przykład uderzyć w nas też chyba, bo też nas, wydaje mi się, że może to uderzyć i będzie większy problem. Przejdźmy w takim razie do, tutaj jak widzicie, mamy śmierć. Czy mamy tutaj domenę krwi, leczenia i tego typu. Przejdźmy w takim razie do pierwszej tutaj umiejętności, zaklęcia. Jest to inwokacja Neheka. Znakomite leczenie, które przy ulepszeniu daje nam możliwość leczenia 4 jednostek jednocześnie. Leczenie jest fajne, bo działa przez jednak 18 sekund, więc moim zdaniem bardzo dobre. Szkielety akurat gdzieś tam się fajnie opierają na tym leczeniu i mają boosty do leczenia. Więc tutaj osobiście wrzuciłbym to raczej do zaklęć najlepszych, bo akurat jeśli chodzi o leczenie u szkieletów jest one, choć szczerze wrzuciłbym to do bardzo dobrej, bo to leczenie jest naprawdę bardzo dobre i bardzo dobrze się sprawdza, wskrzesza też martwych wojowników. No jak dla mnie zdecydowanie duży plus. Dużo lepiej to się sprawdza niż ten kryształek z ziemi, znaczy z życia, więc jak dla mnie zdecydowanie inwokacja Neheka z bardzo potężnym zaklęciem, bardzo dużo się go używa, w sumie non-stop się go używa, gdy gramy akurat gdzieś tam tymi frakcjami. Danse Macabre Van Hela, no to powiem szczerze, fajnie, że ma mały koszt, zwiększa atak zwarciu, prędkość, tutaj jest na tej podobnej zasadzie co niektóre zaklęcia, jak widzicie zaklęcia się tutaj powtarzają z różnych szkół magii, są identyczne wartości, w sumie wszystko jest tam prawie identyczne, jak dobrze pamiętam, jedynie co to bym się zastanawiał nad kosztem, że może być gdzieś tam zróżnicowane, jak dla mnie możemy to spokojnie umieścić w tej klasie i będzie to dobre, z tego względu, że efekt feralny tutaj dodaje nam zasięg do wszystkich jednostek, więc to jest duży plus. I moim zdaniem tyle. Skrzeszenia umarłych. Przyzywa jednostkę szkieletów, wojowników. No to jest dobre do skutecznego faktycznie bronienia maga, tak jak jest tutaj napisane. Że obroni to faktycznie maga, mamy jakiś z tego zysk. Szkielety powiedzmy nie najgorszy. Zasięg jest tutaj trochę kiepski, bo to jest tylko do rzucenia pod siebie gdzieś tam, jeśli chodzi o obronę swojego, nie wiem, lorda, bohatera. Użyć jest dużo. Ale jak dla mnie to raczej słabe zaklęcie. Nie jest to zaklęcie, które gdzieś tam możemy nie wiadomo jak wykorzystać. Daję to tylko ze względu na tak na to, że to jest do obrony naszego czarodzieja i dlatego to uznaję w klasie słabej. Do najgorszej nie, no bo faktycznie można to użyć i wykorzystać. Wejrzenie Nagasza. Kolejne pociski, które mogą fajnie gdzieś tam obić przeciwnika. Jest wiele tych pocisków, jest ponad 10 tych pocisków, więc jak dla mnie moglibyśmy to wrzucić do klasy dobrej. Można to faktycznie wykorzystać na bohatera. Przeciwko wyjęłym wrogom też się przyda, bo mamy też oczywiście obrażenia od wybuchu, więc zdecydowanie fajne zastosowanie. Przejdźmy w takim razie dalej. Klątwa przemijania. No tutaj mamy zdjęcie przeciwnikowi ataku zwarciu i prędkości. No moim zdaniem spoko, ale jakiegoś też większego szału nie, więc zdecydowanie zostawimy to w klasie średniej i wydaje mi się, że to dosyć uczciwe. Powiew śmierci. Powiew śmierci jest fajny z tego względu, że jeśli mamy efekt feralny, czyli zwiększymy to, mamy bardzo duże obrażenia. Przebicie pancerza jest nie najgorszy. Czas trwania spoko, bo prędkość ruchu jest 20 metrów na sekundę, czyli 100 metrów zasięgu sięga ten wiatr. Moim zdaniem to jest sporo. Ja osobiście wrzuciłbym to do bardzo dobrych. Z tego względu, że używam tego często, tylko że do tego trzeba też oczywiście stwarzać już sytuację, bo komputer sobie raczej nie ustawi wojska i będzie czekał, aż go uderzycie tym zaklęciem. No chyba, że gracie na najniższym poziomie trudności, to on nie unika waszych zaklęć, z tego co chyba dobrze pamiętam. Ale do standardowej walki no trzeba ustawić przeciwnika, ale jeśli go już ustawicie, no to 100 metrów jak dostanie, no to naprawdę miażdży to armię. Dewolucja, czyli domena dziczy.
No moim zdaniem domena dziczy naprawdę jest spoko, bo zdejmuje prędkość szarży, ale zdejmuje też dyscyplinę, zdejmuje atak zwarciu, działa też na wszystkich przeciwników, jest w miarę tanie i czas działania jest dosyć dobry, bo 20 sekund. Moim zdaniem spoko. Ja osobiście chyba bym wrzucił te zaklęcie akurat do... Wydaje mi się, że do klasy średniej będzie powiedzmy uczciwie. Moim zdaniem bardzo uczciwie nawet do takiej klasy. Więc przejdźmy w takim razie dalej. Donośny ryk, czyli zionięcie. Zionięcie, które ma naprawdę dobre obrażenia. Z tego względu, że mamy tak naprawdę 100% przebicia pancerza. To jest kozackie. 14 metrów zasięgu, prędkość ruchu 24 metry. No jak dla mnie zdecydowanie jeden z mocniejszych skillów, więc spokojnie możemy wrzucić do klasy dobrej. Ja osobiście lubię zaklęcia zionięcia, bo są łatwe do rzucenia. Łatwo dostosować jakby te pole do uderzenia, bo to możemy rzucić powiedzmy na jeden oddział, na dwa oddziały, zależy od zionięcia. I jest to bardzo przydatne. Kolejne zaklęcie to okropny przypływ, czyli eksplozja. Eksplozja ma o tyle proste uderzenie, że to po prostu uderza i nie przesuwa się w nasze jednostki, więc wystarczy dobrze dobrać cel i możemy naprawdę zrobić ładne straty. Tutaj obrażenia są też fajne, bo 34 obrażeń, przebicie pancerza jest nie najgorsze. Jak dla mnie, tylko tutaj zasięg jest trochę słaby. Do 100 metrów to może czasem podczas bitwy być problem. Więc ja osobiście wrzuciłbym to do klasy średniej, bo mamy zdecydowanie mocniejsze zaklęcia, chociażby zdecydowanie wyżej. Więc przejdźmy w takim razie dalej. Zdrajcy. No zdrajcy, moim zdaniem dobre zaklęcie, bo to zaklęcie działa na wszystkich, więc to na pewno duży plus. Obrażenia też ładnie zadaje. Ta prędkość, no to jest raczej taki powiedzmy nie wypał. Ja nie wiem dlaczego tak się bardzo poupierali na prędkość, jeśli chodzi o te niektóre zaklęcia. Ja osobiście zdrajców bym zrzucił raczej do klasy średniej, z tego względu, że czas to mamy 12 sekund. Obrażeń powiedzmy gdzieś to tam zada, nawet nie najgorzej. Mana powiedzmy jest tak pół na pół, ale że ta prędkość jest, to wydaje mi się, że nie za bardzo. Oponcza Goroka. No to wygląda zarąbiście, tylko że niestety problem jest taki, że to działa na jednego. I to już rzucamy tylko na bohatera, na potwora, który ma powiedzmy w miarę jakiś pancerz i walczy z warciu i nie musi gdzieś tam zwracać uwagi, że jakiś ostrzał dostanie, bo zdejmuje mu to oczywiście pancerz. Ja osobiście umieściłbym to raczej do klasy słabej, z tego względu, że to też jest bardzo drogie zaklęcie. Gdyby to zaklęcie było tańsze, to może bym to wrzucił do średniej, ale jest naprawdę drogie. I możemy tylko rzucić na jednego, więc to jest moim zdaniem dupa. Dzika domena, czyli przyzwanie Cegora. Cegor jest dobrym potworem, który naprawdę rzuca, walczy wręcz. No, walczy wręcz to tak pół na pół, ale jeśli chodzi o rzuty, to naprawdę dobrze się sprawdza. Koszt many przyzwania tego Cegora jest trochę dla mnie duży. I tutaj miałbym takie szczerze... zastanawiałbym się nad tym, bo jednak ten Cygor, on znika też po jakimś czasie, więc parę rzutów gdzieś tam porzuca i nic więcej nie zdziała. Ja osobiście wrzuciłbym do raczej takiej do słabej, bo nie widzę osobiście zastosowania tego przyzwania Cygora spoko. Musielibyśmy mieć naprawdę sytuację bardzo taką dogodną, żeby tego Cygora dobrze wykorzystać. Ulepszona ręka chwały, czyli ręka chwały. No umiejętność przeładowania jest ok, atak zwarciu jest ok, tylko że czemu to możemy rzucać na jedną jednostkę, tego nie rozumiem. I dlatego wrzucam to od razu do klasy słabej. Nie lubię czarów do rzucania na jedną jednostkę, bo to jest bardzo zbędne. Podczas gry, gdzie ja tam toczę wiele bitew z wieloma armiami, no to wrzucenie jednego bonusa dla jednej jednostki to jest dla mnie strata many. A zdecydowanie 6 many można wykorzystać na dużo lepsze zaklęcia, więc jak dla mnie po prostu to zaklęcie nie przemawia. Przejdźmy w takim razie dalej. Apoteza. No jest to oczywiście leczenie. No tutaj jest problem z leczeniem, bo to jest oczywiście leczenie tylko na jedną jednostkę i moim zdaniem nie jest to takie, bym powiedział, najlepsze zaklęcie, więc wrzucę akurat do klasy słabej. Można to wykorzystać gdzieś tam na początku, ale nie widzę tego w większym, szerszym zastosowaniu. Leczenie, które działa też na jedną jednostkę, powinno być albo bardzo mocne, albo leczenie po prostu powinno leczyć parę jednostek, bo inaczej to leczenie jest słabe. Stłamszenie duszy. Moim zdaniem mocne zaklęcie, bo jak widzicie obrażenia są bardzo duże, zasięg jest ogromny, więc jak dla mnie zdecydowanie do klasy dobrej można to wrzucić. Wymaga oczywiście celów zasięgu wzroku, ale też zahartowanie zadaje obrażenia przeciwnikowi, więc jak dla mnie zdecydowanie duży plus. I tego bym używał do pokonania właśnie najmocniejszych lordów, olbrzymów
i potworów i tego podobnego. Przejdźmy w takim razie do nawałnicy. Nawałnica jest dobrym zaklęciem, tylko że ona działa na jednostki powietrzne. Na to zwracajcie uwagę. Nie rzucicie po prostu tego na jednostki standardowe, które są na ziemi. Ja osobiście też się nieraz gdzieś to dałem nabrać na to i nie zwróciłem po prostu na to, szczerze powiedziawszy, uwagi. Plus jest taki, że też jednak prędkość przeciwnika obniża, tylko że przy 150 metrach zasięgu ta prędkość, że mu obniży, no można to wykorzystać na smoki na przykład często, no bo w większości raczej mocniejsze jednostki to są latające smoki. Więc ja osobiście wrzuciłbym do klasy średniej, bo wykorzystanie faktycznie jest. No i oczywiście na przykład bohaterów, to jest też fajne, żeby wykorzystać na bohaterów. Czas trwania 17 sekund też elegancko. Jak dla mnie dobry czar, dobry średni czar, między gdzieś tam. No gdyby to było można wykorzystać i na takie jednostki, to bym wrzucił to spokojnie do dobrego. Ognista konwokacja. No przebicie pancerza to tutaj naprawdę aż szokowało mnie. Jest to oczywiście wiatr, który ma bardzo duży promień Czy promień 7 metrów, dobra, promień może nie jest bardzo duży, ale prędkość ruchu jest duża, tylko że też trwa 3 sekundy, więc na 120 metrów gdzieś my ponad mogliśmy to rzucić, więc jak dla mnie można to wrzucić do klasy bardzo dobrej. No jest to oczywiście drogie też zaklęcie, ale jak stworzymy idealne właśnie miejsce pod rzucenie tego zaklęcia, to sądzę, że spustoszy nie jeden oddział. Magiczne rozbicie. No tutaj jest zaklęcie moim zdaniem dużo gorsze. Z tego względu, że jest po pierwsze drogie, zadaje te obrażenia, no powiem szczerze, nie urywa to dupy, bo zadaje to tylko obrażenia jednemu przeciwnikowi, więc jak dla mnie zdecydowanie klasa słaba. Potęga mroku, domena mrocznej magii. No to jest akurat domena, że zadaje nam obrażenia, a odnawia nam manę, więc zdecydowanie dobry plus, żeby sobie zadać obrażenia, więc zostawmy to po prostu w klasie słabej. No w sumie, no niech będzie to w słabej, bo to zaklęcie to jest takie bardziej rzucenie na siebie względem zadania obrażenia, otrzymania więcej many. Więc nie powinniśmy tego za specjalnie oceniać jak dla mnie. Mroźny podmuch. Mroźny podmuch jest swoje, uwielbiam to zaklęcie. Nie dość, że robi F podczas kontaktu odmrożenie, zadaje obrażenia, ma przebicie pancerza 100, 6 metrów szerokości, 60 metrów tego, no moim zdaniem jeden z najmocniejszych podmuchów i powinien on się znaleźć w klasie bardzo dobrej. Jest to naprawdę znakomite zaklęcie i jeszcze tak tanie, że no naprawdę nie ma co się do tego zaklęcia przyczepić. Słowo bólu. No zaklęcie dobre, tylko szkoda niestety, że wiecie co, nie działa na wiele jednostek. Dobrze osłabi gdzieś tam przeciwnika, jakoś tam lorda możemy bardzo szybko zmieść dzięki temu. Z tego względu, że otrzymuje on debuffy względem właśnie obrony zwarciu, ataku zwarciu, celność, to tam moim zdaniem nie wiem po co oni wrzucają tą celność w niektórych momentach, bo 30 celności to i tak moim zdaniem nie jest jakaś większa różnica, tym bardziej, że rzucamy to tylko na jedną jednostkę. Więc ja osobiście umieszczę to do klasy słabej. Zastosowanie to tylko właśnie pokonanie jakiegoś mocniejszego lorda, bohatera, potwora i nic więcej z tej magii raczej nie wyciągniecie. Kolejne to jest wicher ostrzy. No ja znakomicie uwielbiam ten zaklęcie. Gdy gramy na przykład Malekitem, to te zaklęcie mamy i niszczy to znakomicie dużo jednostek, bo czas trwania jest długi, promień jest spoko. Prędkość ruchu, no to się jakby bardziej wolno przedziera przez przeciwnika, ale zadaje naprawdę dużo obrażenia. Ja osobiście bym wrzucił to raczej do klasy średniej albo dobrej. Teraz się tak zastanawiam, bo to jest jednak wir. Dobra, rzućmy to do klasy dobrej, bo obrażenia naprawdę zadaje bardzo duże. Pocisk zagłady. No pociski są przydatne moim zdaniem, bo to możemy wykorzystać na jednostki latające, tylko z tymi pociskami różnie bywa, że czasem te pociski mogą oczywiście nie trafić. No i wtedy jest trochę smutno i robi się po prostu ciężko. Jeśli chodzi o pocisk zagłady, to osobiście bym go umieścił w klasie też dobrej. Dobrej albo średniej, bo on jednak... Dobra, dajmy do dobrej, bo to jest jednak ostrzał. Ostrzał się dosyć dobrze sprawdza, też jest ładne przebicie tego pancerza, więc jak dla mnie możemy wykorzystać te zaklęcie nawet w wielu przypadkach. Kradzież dusz, czyli zadawanie wrogowi oczywiście z obrażeń. Czas trwania jest trochę krótki, ale możemy też rzucić na sojusznika, żeby odnawiać manę, więc mamy dwa zastosowania tego zaklęcia. Moim zdaniem raczej lepsze zastosowanie tego zaklęcia to... Kurczę, nawet nie wiem, które bym wybrał. Chyba wolałbym rzucić leczenie na sekundę dla naszego. No, choć, no powiem tak, wiele zastosowań, ale też jest to drogie zaklęcie,
Więc jak dla mnie powinniśmy dać do klasy średniej, bo 18 many, wiadomo, możemy tam pewnie parę punktów many zejść, no ale jest to jednak dalej drogie zaklęcie, a powiedzmy względem wszystkich zaklęć, które tutaj oceniamy, no to znajdą się zdecydowanie mocniejsze zaklęcia. Morowy dech. No zionięcia, tak jak mówiłem wcześniej, ja lubię zionięcia. Akurat te zionięcie jest po to, żeby bardziej gdzieś tam osłabić przeciwnika, bo zadajemy mu truciznę i osłabiamy jego wszystkie statystyki o 15% na, nie pamiętam, 15 sekund, jak dobrze pamiętam. Kurczę, no zasięg jest trochę krótki, więc trzeba by bardzo podchodzić blisko do przeciwnika. A pamiętajmy, że skaweni nie mają takich mocnych czarodziejów i bardzo łatwo można ich pokonać. Jak gdzieś tam nas otoczą, to raczej nic z niego nie zostanie. Ja osobiście dałbym to do klasy średniej, bo na pewno za tą truciznę powinniśmy to zboostować. Obrażenia też są nie najgorsze, bo 30 obrażeń to nie jest mało. Mana trochę boli, bo 11 to dużo, wiadomo, że można delikatnie z tym zejść. O właśnie, trucizna działa w ogóle na 10 sekund. Przepraszam, nie 15, a jednak 10. Kolejne jednak zaklęcie to błogosławieństwo brudu. Czyli mamy jakby nasączenie przeciwnika trucizną. Zadaje to ładne obrażenia, znaczy nawet nie zadaje ładne obrażenia, ale zadaje ładne przeciwnikowi debuffy i on traci sporo, a dodatkowo mamy dłuższy czas trwania, jeśli wejdzie efekt. To 44 sekundy takie osłabienia przeciwnika. W 44 sekundy powiem wam, że może się wiele zdarzyć, możecie zniszczyć niejedną armię. A zobaczcie sobie, że też zaklęcie jest bardzo tanie, bo 7 many na bez jakby boostów to jest naprawdę tanie, więc pewnie do 4-5 można zejść zdecydowanie. Dla mnie zaklęcie na klasie średniej. Ulepszone wiednięcie. No tutaj zdejmujemy przeciwnikowi pancerz. Ja osobiście, jeśli się wypowiadam odnośnie zdjęcia pancerza przeciwnikowi, to nie jest to jakieś szałowe. Plus taki, że tutaj mamy wpływ na wszystkich przeciwników i zaklęcie stanie, więc za to można gdzieś zwrócić na to uwagę i faktycznie to wrzucić wyżej. I ja wrzucę to po prostu do klasy średniej. Nie jest to tak, że po prostu skaweńskie zaklęcia wrzucam do średniej jak coś. Przejdźmy w takim razie dalej. Fala szkodników, czyli przyzwanie klan braci. Przyzwanie klan braci jest spoko, tylko że zasięg jest niespoko. To jest na podobnej zasadzie, co mamy z nieumarłymi. Więc ja osobiście wrzucę to do klasy no po prostu słabej. Gdybyśmy mieli rzut na przykład do 500 metrów, to by było super, bo moglibyśmy to rzucić na przykład w strzelców, artylerię i wiele moglibyśmy tym zdziałać, ale rzucenie przed siebie czy koło siebie jednostek klan braci, no nie, nie zrobi to naprawdę wiele różnicy. Kolejne zaklęcie to tutaj mamy zaraza. No jak widzicie, wir ma ładne przebicie pancerza, czas trwania jest też bardzo długi, promień 14 metrów, no jak dla mnie zdecydowanie ten wir zasługuje na bardzo dobry. Tym bardziej, że możemy pewnie zejść jeszcze z parę punktów many na tym zaklęciu, więc zdecydowanie bardzo dobre zaklęcie. Morowe narodziny, czyli przyzwanie jednostek mnichów zarazy. To zaklęcie też ma plus, ale też ma minus. No tak jak mówiłem, plusem na pewno jest to, że przyzwiemy mocniejsze jednostki koło swojego bohatera, ale minusem jest na pewno to, że jednak mamy mały zasięg przyzwania tych jednostek, ale damy to po prostu do klasy średniej, bo mnisi zarazy, jeśli chodzi o samą jednostkę, są dobrą jednostką i zdecydowanie zasługują, żeby po prostu tutaj się znajdować. Przejdźmy dalej w takim razie. Wyjący spacz wicher, znaczy zaklęcie, które zatrzymuje wszystkich przeciwników, tylko że to też działa na jednostki, które są w powietrzu, więc to jest problem. No dla skawenów to jest na przykład nie jest problem, bo wtedy kulomiotem wystrzelają te jednostki i zdecydowanie fajnie się to sprawdza, więc tutaj zdecydowanie dla skawenów to jest dobre zaklęcie. Możemy je umieścić w klasie, wydaje mi się, słabej albo średniej. No ja bym raczej bardziej koło słabej, bo przy skawenach sądzę, że to zaklęcie aż tak bardzo może nie jest potrzebne. Przejdźmy dalej. Ulepszona spacz błyskawice. No to jest mocne zaklęcie, naprawdę jest mocne. 10 pocisków, które gdzieś tam uderzają z takim siłą pocisków, które mamy, to jest naprawdę mocne. I zasięg jest super, z tego względu, że 200 metrów zasięgu to możemy z daleka gdzieś tam atakować przeciwnika i czarodziej nie musi się wychylać, więc jak dla mnie zdecydowanie jest to bardzo dobre zaklęcie. Moi drodzy, kończymy pierwszą część tutaj, jeśli chodzi o zaklęcia. Oczywiście ranking zaklęć czy tam czarów. W następnej części będą pozostałe zaklęcia. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i zostawiania komentarzy, co myślicie o danych czarach, które czary na przykład częściej używacie. Jeszcze raz dzięki i do następnego. Cześć!